Dzień dobry, nazywam się Barbara Kaźmierczak. Jest mi miło dzisiaj spotkać się z Wojtkiem Regulskim, który w firmie Symcom jest dyrektorem do spraw sprzedaży. Cześć Wojtku. Cześć Basiu, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Wojtek oprócz doświadczenia menedżerskiego był również naukowcem. Swoje właśnie doświadczenie menedżerskie zdobywał w startupach, w firmach konsultingowych, w firmach z dziedziny IT. A dzisiaj spotkaliśmy się, żeby odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania wśród naszych klientów, którzy zastanawiają się nad wdrożeniem oprogramowania ANSYS. Z Wojtkiem porozmawiamy na tematy związane z takim strategicznym wdrożeniem. Dlaczego warto, z czym to się wiąże i padnie też legendarne pytanie, ile kosztuje ANSYS i dlaczego jest taki drogi, jak to niektórzy uważają. Tak więc Wojtku, Ja dodam, że wcale nie jest taki drogi, jak się Państwu wydaje, no ale właśnie. to rzeczywiście dalsza część Do dyskusji. tego, do tego zaraz przejdziemy. A ja zadam, wydaje mi się na początek proste pytanie, ale dla niektórych może się wydawać trudnym albo podstawowym. Czyli właściwie czym są symulacje? Jak można je opisać w dwóch, trzech zdaniach? Mowa oczywiście o symulacjach komputerowych, inżynierskich, takich fizycznych. Ja bym powiedział najprościej, to jest proces odwzorowania pewnego zjawiska z realnego świata w przestrzeni cyfrowej, w komputerze. Czy Mhm. to jest, nie wiem, zamodelowanie, nie wiem, procesu podgrzewania zupy, jaki jest tam rozkład temperatur, jak ta zupa tam się wszystko płynie, jakie ma ciśnienie. To wszystko możemy po prostu zobaczyć w komputerze, albo taki no, bardziej tak powiem, inżynierski przykład. Tunel aerodynamiczny i samochód. Łatwo sobie wyobrazić, jak ten dym opływa w takich specjalistycznych tunelach Mercedesa karoserię. I dokładnie to samo możemy odzwierciedlić w komputerze, zobaczyć te strugi przepływu, zobaczyć, gdzie on tam się zawirowywuje, gdzie generuje opór. O, długo mógłbym o tym Mhm. opowiadać, tak Rzeczywiście, to było trochę więcej trochę niż dwa więcej niż dwa zdania, zdania, ale rzeczywiście to chyba dlatego, że symulacje mają tak wiele zastosowań, prawda? zdecydowanie. Właśnie, więc kto powinien, może, warto, żeby korzystał z symulacji? Oczywiście jakby mamy tutaj dwie przestrzenie. Po pierwsze powiedziałbym, każdy kogo to interesuje po prostu może do tego siąść, zacząć się uczyć. No ale mówimy bardziej oczywiście o kontekście biznesowym. No i tutaj mówimy o wszystkich firmach, które mają związek z jakimś produktem inżynierskim, który wymaga jakiegoś przedsięwzięcia jakby koncepcyjno-konstrukcyjnego, gdzie musimy właśnie przewidzieć deformacje, naprężenia, temperatury, ciśnienia, jakiekolwiek pola fizyczne. To jest tak od strony biznesowej. A jeżeli pytasz konkretnie, nie wiem, o użytkownika, kto będzie kompetentnym użytkownikiem symulacji, no to po pierwsze oczywiście jest całe grono inżynierów wykształconych w tej dyscyplinie, więc to są inżynierowie konstruktorzy, są to inżynierowie od symulacji. Natomiast co do zasady, narzędzia symulacyjne są tak dojrzałe, że nadają już się dla ludzi, można powiedzieć, posiadających fundamentalną wiedzę w swojej konkretnej dyscyplinie technicznej, plus pewne, można powiedzieć, wyczucie techniczne i umiejętność interpretacji danych wizualnych. No nie wiem, takim przykładem mógłby być na przykład, można powiedzieć, nietypowy inżynier, ale chemik, który chciałby sprawdzić dodatkowe jakieś pewne własności zjawisk, z którymi ma na co dzień do czynienia. A gdybyś miał wymienić powody, dla których warto stawiać na symulację? O, to bardzo wiele powodów będzie. Tradycyjnie symulacje się wzięły z tego, żeby przewidywać zjawiska, które były, można powiedzieć, trudno mierzalne albo mierzalne w sposób kosztowny. Kiedyś iterowaliśmy po prostu projekty w ten sposób, że była deska kreślarska, potem był jakiś prototyp, potem weryfikowaliśmy rzeczywiście, co się z tym tematem dzieje, dalej, gdzie są jakieś słabe punkty naszej konstrukcji. No i potem poprawialiśmy to. Można powiedzieć, trochę taka praktyka inżynierska metody prób i błędów. Do dzisiaj ten proces projektowania inżynierskiego ma charakter iteracyjny, ale symulacja służy do tego, żeby ten proces skrócić. Dzięki temu możemy jakby szybciej i bardziej precyzyjnie niż deska kreślarska określić pewne własności pewnych naszych projektów, czy to konstrukcyjnych, czy to zupełnie jakichś domenach, nie wiem, elektromagnetycznej i chemicznej, niż jakby taki proces tradycyjny patrzenia, budowania kolejnych iteracji naszego zjawiska czy prototypu. To jest taki przykład. To jest przyspieszenie procesu projektowania i to jest przyspieszenie i jakby zwiększenie precyzji wglądu w dane zjawiska.
Naturalnie jest to oczywiście niezbędne dla gospodarki wysoko rozwiniętej, dla produktów, które po prostu są skomplikowane, a co za tym idzie wysokomarżowe, więc pozwalają budować przewagę konkurencyjną. Po prostu bez takich narzędzi wręcz nie da się tworzyć takich produktów. Nie da się stworzyć, nie wiem, współczesnego telefonu komórkowego bez symulacji. Po prostu nie starczyłoby środków i czasu, żeby, nie wiem, oczujnikować to i badać to eksperymentalnie. Eee, Mogę też mnożyć przykłady biznesowe. Bo to mówimy tak, o wyższej precyzji, o szybszym procesie prototypowania, o jakby wyższej jakości całego procesu. Em, Też mówimy o aspekcie biznesowym takim, że wykonując te symulacje, oczywiście sami się uczymy nowych rzeczy, to też jest pole do innowacji, dlatego że możemy nie tylko stworzyć, ulepszyć dany produkt, ale możemy uzyskać jakąś wiedzę e, o zupełnie nowej klasie zjawisk i po prostu ta symulacja wspomaga naszą kreatywność. Więc to jest po prostu narzędzie do zaawansowanej inżynierii, które po prostu jest jakby nieodzowne we współczesnych czasach na pewnym etapie Mhm. rozwoju produktu. Czyli można powiedzieć, że to jest narzędzie do zwiększania przewagi konkurencyjnej. Zdecydowanie. Tak, jakby to jest niezbędne. Okej, to załóżmy teraz, że menadżer w firmie jest już prawie przekonany do tego, żeby kupić oprogramowanie do symulacji. To powiedz mi teraz, co powinien wziąć pod uwagę, żeby kiedy będzie myślał o tym, żeby to kupić, tak? Czyli kto będzie się posługiwał tym oprogramowaniem, jakiego rodzaju problemy będzie rozwiązywał. No tak, to jest oczywiście jedno z kluczowych pytań, które zadajesz, no, ale zacząłbym szerzej. Jakby po pierwsze zacząłbym od fundamentalnego pytania biznesowego. Czy naprawdę potrzebuję tych symulacji, żeby rozwiązać mój konkretny problem? Czy to mi się opłaca? Dlatego, że dla złożonych konstrukcji, dla złożonych zjawisk to się prawie będzie na pewno opłacało. No ale można powiedzieć, czasem jak ktoś ma jakieś już jakby proste produkty i gotowe stanowiska eksperymentalne, to niekoniecznie. Ale to jest taki pojedynczy przykład. Po prostu biznesowe określenie, czy warto rozwiązywać ten problem w ten sposób. To jest oczywiście krok zerowy. Potem, gdy już wiemy, że tak, a bardzo często naprawdę tak jest w obecnym przemyśle, to jest to, co widzimy u naszych klientów w Polsce, trzeba zadać sobie pytanie, jakiego narzędzia użyć i kto go będzie używał. Dlatego, że portfolio choćby produktów Ansys, nie wiem, do obliczeń wytrzymałościowych, powiedziałbym, ma 3 główne linie produktowe. Jeden prosty produkt, jeden bardziej zaawansowany do analiz statycznych, a drugi bardziej zaawansowany do dynamicznych. No już trzeba tutaj dobrać sobie, co jest na obecnym etapie dla nas najwłaściwsze, jaki mamy poziom kompetencji w zespole. Potem warto się zastanowić, no z tych 3 wariantów oprogramowania, na przykład jeszcze który jest subwariant, jaka funkcjonalność nam jest najbardziej potrzebna. E, No więc to jest takie, można powiedzieć, dobranie dokładnie oprogramowania pod nasz konkretny problem. Dalej, oczywiście mamy szeroki wybór narzędzi na rynku. No i tutaj już musimy, powiedziałbym, trochę porównałbym to do wybierania samochodu. To nie jest wybieranie tylko pod kątem estetycznym, bardziej biznesowo to wybieramy flotę. Musi być to sprawne na lata, musi to się zwrócić, musi pozwalać to rozwijać nasz biznes. Więc tutaj już celujemy w takie kwestie właśnie jak doświadczenie, jak ogólna jakość oprogramowania. Tego nie będę ukrywał, jakby wszyscy na rynku to wiedzą. Jest wiele tańszych, prostszych rodzajów oprogramowania i dopiero ludzie doświadczeni w branży siłą rzeczy wiedzą, jakie są ich słabe strony i jakie są strony po prostu narzędzi najbardziej konkurencyjnych na rynku, silne. Więc to jest po prostu ogólnie specyfikacja user experience tego, jakby wachlarz możliwości. Ale na końcu jest jeszcze jakby ta relacja biznesowa z tą firmą, która jest dostawcą oprogramowania. I tutaj chodzi o to, żeby jakby wiedzieć, że przez to, że dobieramy sobie bardzo wyrafinowane narzędzie do pracy, to też dobieramy partnerów biznesowych, którzy muszą nas w tym procesie wspierać przez długie lata. Gdy będą pewne problemy, a na pewno będą, dlatego że każdy, kto zajmował się analizami numerycznymi, wie, że to nigdy nie jest samograj. Że to tylko kolorowe obrazki na początku to można na proof of concept ładnie wyglądają, a gdy trzeba przeliczyć prawdziwą konstrukcję jakiegoś pieca, to się inżynier spędza nad tym długie godziny i będą jakieś problemy z siatką czy ze zbieżnością solwera.
to tam potrzebne jest po prostu profesjonalne wsparcie doświadczonych użytkowników. No i tutaj jakby poziom relacji z tym partnerem, z dystrybutorem, możliwość liczenia na jego wsparcie w każdej chwili, to jest kluczowa rzecz. No i dostęp oczywiście potem do różnych nowych wersji, nieustający proces rozwoju, szkolenia własnych kadr we współpracy. Mhm. To już są takie strategiczne cele biznesowe, ale na pewno warto brać to pod uwagę od samego początku. Tak, bo wydaje mi się, że też warto podkreślić, że ten przykładowy menadżer, który się będzie decydował na oprogramowanie ANSYS, na wdrożenie go w swojej firmie, no nie będzie musiał sam podejmować tych decyzji, tak? Będzie miał wsparcie dystrybutora. Bo to właśnie nigdy nie będzie tak, że ta osoba będzie musiała podejmować decyzje i zostanie z tym zupełnie sama, prawda? Powiedziałbym tak, prawie nigdy. Zdarzają się, oczywiście, no, weźmy na tapetę przykład oprogramowania, nie wiem, ANSYS Mechanical do obliczeń wytrzymałościowych. To jest chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów na rynku, więc taki przyjemny przykład. Ma mnóstwo funkcji. Możemy tam liczyć bardzo zróżnicowaną klasę materiałów i dla przykładu mamy ekspertów, którzy bardzo dobrze znają to oprogramowanie od podszewki i tam pracowali tym 20 lat na uczelni, ale też mamy użytkowników, którzy po prostu zjedli zęby tylko i wyłącznie na kompozytach i oni, no my możemy się od nich uczyć, no i z przyjemnością zapraszamy ich na webinary. E, ale prawda, jakby w większości przypadków stosowania tego oprogramowania po prostu użytkownik napotka na pewne trudności, no i po prostu potrzebuje zwykłego ludzkiego wsparcia przy tym i w pierwszej linii ma dostęp do naszych inżynierów, ekspertów, a w drugiej też dostęp do całej bazy wiedzy ANSYS-a i jeżeli zajdzie taka potrzeba ekspertów z całego świata, więc no, na pewno nie zostanie pozostawiony sobie samemu, jeżeli tego bardzo nie chce. Brzmi to dobrze. Idźmy dalej w takim razie. Jak wygląda licencjonowanie? Jakie są progi, jakie są rodzaje licencjonowania? Co tutaj trzeba rozważyć? Tutaj powiedziałbym, są dwa główne kierunki wyboru. Są licencje stałe, permanentne, czyli kupujemy raz oprogramowanie i ono może nam służyć, można powiedzieć, teoretycznie całą wieczność. Oczywiście potem można dokupować sobie do tego moduły corocznego wsparcia, update'u technicznego, dlatego że dostajemy oprogramowanie w danej wersji. Oraz są licencje terminowe. Najpopularniejsza to jest po prostu licencja roczna, ale są też licencje na krótszy okres czasu, tam wyliczane proporcjonalnie. To jest opcja raczej ciekawa dla firm konsultingowych, które mają krótkoterminowe projekty, które wiedzą, w jaki sposób należy rozwiązać. Okej. To teraz myślę, że przyszła pora na pytanie o cenę ANSYS-a. Z czym ona się wiąże? Czy można powiedzieć po prostu, ile kosztuje ANSYS, czy jakie są składowe tej ceny? No, nie. Nie, oczywiście zacząłem myśleć o odpowiedzi. Po pierwsze, oczywiście ANSYS to jest bardzo bogate portfolio produktów. No i mamy proste narzędzia do modelowania, zaczynając tam od ANSYS Discovery na przykład, a kończymy na oprogramowaniu do cyfrowej inżynierii misji kosmicznych, które jest sprzedawane raczej do jednostek państwowych i bardzo szerokimi regulacjami objęte. Więc to jest całe portfolio. Tak naprawdę jeszcze zacznę od tego, jakby ANSYS uchodzi za drogi, bo oczywiście jest porównywany z innymi produktami na rynku i też to jest taka kwestia, że wartości niematerialne i prawne w biznesie jakby są niewyczuwalne. Jak ktoś kupuje obrabiarkę za $500,000, no to widzi, co dostaje w pakiecie. Ale jakby kupił portfolio oprogramowania dla swojego zespołu inżynierskiego, tego tak nie widać, ale nie widać tej oszczędności, która spowoduje, że jak nie wiem, produkujemy te piece czy wymienniki ciepła i nie wiem, każdy kolejny prototyp pieca, wyprodukowanie go i opomiarowanie kosztuje 600 000 złotych, to na projekcie, który trzeba by robić normalnie 3 lata i zrobić 5 generacji pieców za pomocą symulacji, nagle zrealizujemy ten projekt w 2 lata i 3 iteracje. Więc choćby oszczędność na materiale idzie w setki tysięcy złotych, jeżeli nie miliony. A oczywiście jeszcze do tego dochodzi czas, praca inżynierów, koszt, nie wiem, pewna jakość ich pracy, jakby pewna satysfakcja z ich pracy.
i cała przewaga konkurencyjna wynikająca z tego, że można stworzyć po prostu lepszy produkt. Więc w tym kontekście, jakby już przechodząc do cen, to będą ceny pięciocyfrowe i sześciocyfrowe, tak naprawdę, w zależności od wariantu licencjonowania. Znowu, oczywiście to nie są zakupy z perspektywy budżetu gospodarstwa domowego, które można by określić mianem tanich, ale na pewno z punktu widzenia jakby biznesowego jest to po prostu dodatkowy koszt, który pozwala rozwijać ten biznes i no, w kategorii różnych wydatków biznesowych w inżynierii to naprawdę nie jest dużo, a pozwala zaoszczędzić ogromne nakłady finansowe. Ale są też możliwości dofinansowywania, prawda? Tak, tak. Generalnie dość częstą praktyką na polskim rynku, zwłaszcza w pewnych sektorach biznesowych, jest to, żeby to oprogramowanie kupować w ramach różnych projektów badawczo-rozwojowych. Czy to są dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, nie wiem, całe spektrum unijnych jakichś projektów regionalnych. Jesteśmy na Mazowszu. Pamiętam regionalne programy operacyjne województwa mazowieckiego, na przykład, nie wiem, czy to jeszcze istnieje, czy też projekty w skali unijnej, czy to u niektórych klientów projekty z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jakby symulacje pozwalają podnieść jakość naszych produktów na tyle oraz prowadzić taki sposób jakby ich rozwoju i można powiedzieć pewnej eksploracji, że jakby stanowią świetne narzędzie badawczo-rozwojowe i dokładnie w celu stymulacji tego typu narzędzi prowadzone są tego typu projekty i dofinansowania. Dlatego, że na końcu dnia chodzi o to, żeby zwiększać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i dawać im jakby zachętę finansową do inwestowania w nowe technologie. No tak, bo to wszystko się przekłada na zwrot z inwestycji, prawda? Tutaj jest to ta istotna bardzo rzecz, na którą trzeba patrzeć, jak się rozważa zakup oprogramowania. Zdecydowanie, zdecydowanie. Symulacja pozwala przede wszystkim stworzyć produkt lepszy, bardziej wyrafinowany. I ostatecznie to, co decyduje o zyskowności biznesu, znowu każdy przedsiębiorca to wie, ale możemy produkować więcej rzeczy bardzo tanio i sprzedawać je z bardzo niską marżą. No ale niestety już wiemy, który kraj po prostu ma największe moce przerobowe, żeby produkować rzeczy w dużych ilościach na świecie i z taką konkurencją po prostu nie wygramy. Albo możemy produkować produkty bardziej wyspecjalizowane, wysokomarżowe. No i wtedy jakby ta ilość inżynierskiego know-how, która została wypracowana i włożona w ten produkt, jakby decyduje ostatecznie o naszej przewadze konkurencyjnej na rynku, czyli o naszej marży, którą możemy zażądać za nasz produkt. A także oczywiście o otwartości na rynki eksportowe, zachodnie, które są też dużo bardziej często konkurencyjne, ale też coraz bardziej zawojowywane przez polskie spółki. Okej. Kolejną demonizowaną rzeczą jest próg wejścia, bo wielu osobom wydaje się, że to wdrożenie oprogramowania zajmie bardzo, bardzo dużo czasu, którego w danej firmie nie ma, albo szkoda go. Więc jak to wygląda tak w rzeczywistości? Rzeczywistość biznesowa jest oczywiście taka, że czasu zawsze jest za mało na cokolwiek, ale naprawdę warto się często pochylić nad możliwością jakby wygospodarowania choćby odrobiny tego czasu, żeby jakby wejść, zacząć stosować bardziej wyrafinowane metody pracy. I z symulacjami na szczęście jest tak, że mamy całe spektrum różnych opcji. Jeżeli nie mamy doświadczenia w tym, no ale oczywiście mamy kadrę inżynierską z podstawową wiedzą techniczną, taką po politechnice, no to wdrożenie najprostszych wariantów oprogramowania, powiedziałbym, dosłownie zajmie kilka dni. Dlatego, że ci inżynierowie zazwyczaj już mieli jakieś podstawy metod numerycznych, mają w swoim wykształceniu fundamentalne rozumienie zjawisk, a symulacja stanowi na to tylko nakładkę. Oczywiście potem można iść w coraz bardziej wyrafinowane funkcje tych symulacji, coraz bardziej wyrafinowane warianty tego oprogramowania, ale to jest tak naprawdę taki niekończący się proces rozwoju wiedzy inżynierskiej w firmie. Ale jakby pozytywne efekty widać już po bardzo krótkich iteracjach, czy to kilkumiesięcznych, czy to, nie wiem, rocznych. Dlatego, że natychmiast to widać i na produktywności, i
na zaoszczędzonych kosztach przy prototypowaniu, więc trochę jest to bardziej taki argument psychologiczny, że wdrożenie jest trudne, że dlatego, że wymaga zmiany nawyków pewnych pracy, a pracy jest tyle, że jakby trudno się uczyć czegoś nowego, ale naprawdę warto. Naprawdę nie bez powodu te firmy mają swoje pozycje rynkowe, a dojrzałe firmy są użytkownikami oprogramowania do symulacji i sobie nie wyobrażają pracy już bez tego. I tutaj też chyba warto dodać, że w okresie wdrażania również oferujemy wsparcie. To też nie jest tak, że przekazujemy licencję i mówimy radźcie sobie, tylko wręcz przeciwnie. A zdecydowanie, tak, tak. Dlatego, że mówię o procesie takim kilkudniowym, to choćby dotyczy jakiegoś podstawowego przeszkolenia z używania tego oprogramowania. Jeżeli to klient sobie tego życzy, też jako już nasz klient może dostać dostęp do bardziej specjalistycznych szkoleń pod pewne swoje projekty, które wymagają nieco bardziej zaawansowanej wiedzy domenowej. Więc tak, jakby to jest trochę tak jak z tym zakupem tej obrabiarki. Nie kupujemy tylko kawałka metalu, ale kupujemy też wsparcie techniczne inżynierów, którzy się na tym znają, wiedzą jak frezować pewne rzeczy. Tak samo nasi inżynierowie wiedzą jak symulować. W zespole Symcom są ludzie z doktoratami z bardzo wielu dyscyplin politechnicznych, więc, a jednocześnie z doświadczeniem praktycznym wieloletnim i rozwiązywaniu problemów, całego spektrum problemów, więc na pewno nie pozostawiamy nowych użytkowników samym sobie. A jaka jest procedura dostarczania licencji? Najczęściej mamy do czynienia z instalacją lokalną u klienta, więc on po pierwsze po prostu pobiera oprogramowanie z centrali, z ANSYS-a, a my odpowiadamy po prostu za dostarczenie klucza licencyjnego. To jest taka praktyka inżynierska, to są duże modele, więc ludzie najczęściej używają tego jeszcze w takim wariancie, jak to się mówi, on-premise. A gdyby nasz menadżer, który rozważa zakup, zapytał, czy może sobie spróbować wersję demo za darmo, to czy jest taka możliwość? Tak, generalnie jest. Jakby trochę tutaj zależy od poziomu dojrzałości klienta, dlatego że często klient, który dopiero zaczyna swoją przygodę z symulacjami, można powiedzieć, nie wyniesie tak dużo z demo, dlatego że nie bardzo wie, jak danego oprogramowania jeszcze używać. I tutaj raczej podchodzimy do tematu w ten sposób, że jeśli jest mocno zainteresowany danym oprogramowaniem i wdrożeniem, to my rozwiązujemy mu jakiś przykładowy problem techniczny. Robimy, można powiedzieć, tak zwany proof of concept, który ma po prostu dowieść, że to oprogramowanie jest w stanie rozwiązać to konkretne zagadnienie w jakiś tam wystarczająco dokładny sposób. To jest najpowszechniejsza opcja dla nowych klientów, a klienci bardziej doświadczeni, z którymi już mamy ugruntowane relacje, po prostu dostają licencje próbne. Wiemy, że ich zespół wie, jak oprogramowania używać, więc wiemy, że nie zostanie gdyby napotkał na pewne problemy z oprogramowaniem w wersji próbnej, to nie będzie tak, że natychmiast obróci się od tego oprogramowania i powie, to jest do niczego, to nie działa. Raczej będzie próbował je rozwiązać sam te problemy albo przy współpracy z nami. Więc powiedziałbym takie dwie opcje. Mhm. Triale i POCE. Okej, czyli kończąc już tą naszą rozmowę, dlaczego warto postawić na oprogramowanie do symulacji? No to jest tak jak zadać pytanie, czemu warto postawić na innowacje. Ja bym po prostu powiedział, że kto nie idzie do przodu, stoi w miejscu, a jak ktoś stoi w miejscu, to się cofa. Z mojej perspektywy po prostu nie ma innej opcji dla naszej gospodarki, jak tylko przesuwać się w górę w tym łańcuchu wartości. No i w przypadku produkcji przemysłowej i inżynierskiej to jest po prostu narzędzie nieodzowne. Dzięki. Dzięki serdecznie.